O, szlak. O. Czekaj, czy to umyć. Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać coś, co może się Wam przydać nie tylko na wyprawach, ale również w innych sytuacjach. Co to jest? To jest telefon Oukitel WP33 Pro i to jest telefon do zadań specjalnych. Dobra, świetnie. Użyliśmy telefonu jako trapa i generalnie ten telefon jest gdzieś tu. Zobaczymy, czy głośnik działa w błocie, bo no nie jest zbyt wesoło. Sam telefon posiada wyświetlacz o przekątnej 6,58 cala w rozdzielczości Full HD. Kryje w sobie wiele ciekawych rzeczy. Przede wszystkim to, na co ja zwracam uwagę, czyli bateria. 22 000 mAh to jest więcej niż niejeden powerbank. 22 000 mAh starcza Ci na, uwaga, 36 godzin oglądania YouTube'a. Czyli przekładając to na przykład na dzwonienie, tydzień, dwa, myślę, że z palcem w nosie. 64-megapikselowa kamera z tyłu oraz 32-megapikselowa kamera z przodu. Jeśli chodzi o kamerę, to jedna ciekawa funkcja, Night Vision. Nie regulujcie odbiornika, tak naprawdę tu nie widać nic, jestem w totalnej ciemności. Zobaczcie, nie widać nic, a tu, o, drzewo, krzaczki, także można robić filmy, można robić zdjęcia z tej pozycji Noctowizji. W zestawie co otrzymujemy? Telefon, pasek, który możemy domontować, oczywiście cały zestaw instrukcji obsługi i nie tylko sam kabel, ale również szybka ładowarka. A jeżeli już przy ładowaniu jesteśmy, to urządzenie pozwala ładować inne urządzenia z mocą 18 W. Wystarczy wpiąć kabel do portu ładowania i teraz, jak możecie sami zobaczyć, bateria się ładuje. Pancerny telefon z wysokim stopniem ochrony IP68, IP69K, spełniającym militarną normę MIL STD 810H. Bardzo głośny głośnik do 136 dB. Mam tutaj dwa telefony, Oukitel oraz inny standardowy telefon i chcę Wam pokazać, jaka jest różnica w maksymalnej głośności. A teraz zobaczcie, jak to wygląda w Oukitelu. Załóżmy sobie czysto hipotetyczną sytuację, mianowicie, że jesteście zajętym człowiekiem, który ma dużo rzeczy w rękach nosi i nie wie do końca, co z tym zrobić, i w tym momencie telefon wam robi tak. Bo większość waszych telefonów generalnie padłaby. Ja na przykład swojego się nie odważę tak zrobić, ale jak widzicie, nawet w wodzie ma zasięg. Ile razy zdarzyło Ci się, że wsiadałeś do swojego samochodu w taki czy inny sposób i w tym momencie usiadłeś sobie na Twoim telefonie, który jest w tym momencie bananowy. Ten zauważysz. I gwarantuję Ci, że bananem to on nie będzie. Darek, telefon! Jest gorzej. Nie ma telefonu. Nie wiem, gdzie on jest. Jest. A. Nie znalazłeś go. Bez dzięku. Telefon ma taką funkcję, że jeżeli dostanie trochę więcej wibracji, to jest w stanie Wam zadzwonić automatycznie na 112, co jest bardzo ciekawe. Tak samo jeżeli chodzi o zasięg. W porównaniu do takiego normalnego telefonu, ten telefon pokazywał, że no tą jedną kreskę zasięgu ma dalej. Patrz teraz na to. Masz błoto, masz koło. Nie masz co z tym zrobić. Możesz go używać jako łopatki. I do tyłu. Jest mega wytrzymałe, bo no przejechał po nim 2,5-tonowy samochód, wyrzucił go spod koła, przemielił, potem po nim jeździł, robił z niego trapa. Próbujemy. Czy on będzie sobie funkcjonował? Dzień dobry, czy chce Pan kupić fotowoltaikę? Proszę Pana w ogóle. Głośniej. Dobra, jest. Pogłoś. Halo! Halo? Tak, teraz lepiej. Dzień dobry, czy Pan chce kupić fotowoltaikę? A nie, a dlaczego Pana numer mi się nie wyświetla? Bądźmy szczerzy, warunki
w jakich nagrywamy, są bardzo ciężkie. Darek, dajże telefon! Łap! Dzięki. Sorry! I teraz tak, jeżeli chodzi o mikrofony, działają, są ograniczone przez to, że to błotko się w każdą dziurkę wetkało, włącznie z głośnikiem i tak dalej. Więc trzeba go umyć i dopiero funkcjonować. Ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę zero-jedynkowe określenie, działa wszystko. Podczas naszych testów bateria spadła ile? 3%? A ile jest teraz? Do 81. No to 2, po 83 rano. Podsumowując, to co na plus? Działanie baterii. Żadne inne urządzenie nie wytrzymało tak długo na baterii jak ten, a tu jest jeszcze zapas na dobrych parę dni. Oprócz tego odporność. Traktowaliśmy go naprawdę bardzo ostro i wszystko działa. Obudowa jest cała, ekran jest nieporysowany. Jeśli chodzi o dźwięk, cały czas był słyszalny, głośny. W jednej sytuacji pomógł nam go nawet znaleźć. Dla kogo jest ten telefon? To chyba takie najważniejsze. Przede wszystkim dla osób, które potrzebują pancernego telefonu, który bardzo długo działa na baterii. Budowlańcy, mechanicy, geodeci, no i oczywiście przede wszystkim my, jeśli chodzi o wyprawy. Bardzo dobry kompan do wypraw. A pomiędzy 21 a 30 października na fanpage'u marki Oukitel Polska trwa konkurs, w którym do wygrania jest telefon Oukitel oraz jedno miejsce w teamie Oukitel biorącym udział w rajdzie niepodległości w dniach 8-10 listopada bieżącego roku. Zapraszamy. Jak widać, fajne to, że można go tak zgnoić i tak naprawdę robić to bez konsekwencji. No i paseczek, na którym ten... W zasadzie to sobie można tu przypiąć sznurek, wszystko można sobie przypiąć.